Bristol to ponad 400-tysięczne miasto położone w południowo-zachodniej Anglii z bogatą historią sięgającą czasów rzymskich. To stąd wyruszył w poszukiwaniu przejścia północno-zachodniego do Azji włoski żeglarz w służbie angielskiej Giovanni Caboto. Natomiast w XVIII wieku miasto znacznie się rozwinęło na bazie handlu niewolnikami. Widzą Państwo teraz budynek uniwersytecki Willis Tower, który został oddany w latach 20. XX wieku i jest to jedna z ostatnich najznakomitszych budowli neogotyckich w Anglii. Widzicie teraz Victoria Rooms. Jest to budynek należący do uniwersytetu, zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku i wzorowany na architekturze starożytnej Grecji. Za najważniejszą atrakcję Bristolu przez wielu uważany jest Clifton Suspension Bridge, czyli most wiszący łączący dzielnicę Bristolu Clifton z Clapham Somerset. Konstrukcja mostu jest bardzo solidna, gdyż od ponad 150 lat nie było potrzeby przeprowadzenia kapitalnego remontu. Możecie Państwo zobaczyć za mną most wiszący w Bristolu. Wznosi się on 75 metrów nad rzeką Avon i posiada długość ponad 400 metrów. Został on zbudowany w roku 1864 według projektu Islamarda Brunei. Z mostu tego w roku 1979 wykonano pierwszy nowożytny skok na bungee. Obok mostu znajduje się wieża obserwacyjna, a pod wieżą znajduje się jaskinia, która prowadzi do punktu widokowego wewnątrz skały, z którego można zobaczyć rzekę oraz most. Budynek obserwatorium został wzniesiony w drugiej połowie XVIII wieku jako młyn wiatrakowy do mielenia kukurydzy. Most wiszący znajduje się nad wąwozem rzeki Avon. Wąwóz ten ma 2,5 km długości. W średniowieczu miejsce to miało charakter obronny. Znajduje się tu nadal pozostałości po dawnych fortach. Most jest bezpłatny dla motocykli, rowerów i pieszych. Natomiast myto dla samochodu wynosi 1 funt. Przejście się mostem jest interesującym doświadczeniem. Można odczuć lekkie kołysanie. Ciągi piesze są dokładnie odgrodzone od krawędzi mostu, aby uniemożliwić potencjalnym samobójcom dokonanie skoku. Przy moście znajduje się tablica upamiętniająca projektanta tej konstrukcji, Isambarda Brunela. W 2002 roku BBC opublikowało ranking 100 najważniejszych Brytyjczyków w historii. Brunel uplasował się na drugim miejscu tuż za Churchillem. Brunel jest znany także z tego, iż zaprojektował statek znajdujący się obecnie w porcie, a także stację kolejową Temple Meads.
Bristol jest położony przy ujściu rzeki Avon. Niegdyś był jednym z ważniejszych portów w tej części świata, co wpłynęło na szybki rozwój miasta. Przyczyniły się do niego również brytyjskie kolonie. XVIII wiek przyniósł wzrost znaczenia Bristolu, ale jednocześnie zapisał się w historii jako niechlubne stulecie. Obok Liverpoolu, Bristol stał się centrum handlu niewolnikami. Obecnie port stracił na znaczeniu, ale możemy w nim znaleźć statek SS Great Britain, będący muzeum, a zarazem technicznym wynalazkiem tamtych czasów. Teren ten stanowi miejsce wypoczynku mieszkańców miasta i turystów. Nad wodą znajduje się mnóstwo knajp i większość głównych atrakcji. Centrum Nauki, akwarium, galeria oraz muzeum miejskie. Na wybrzeżu można podziwiać stare żurawie portowe i inne maszyny związane z funkcją portową. SS Great Britain jest wielkim osiągnięciem techniki i dumą inżyniera Isambarda Brunela. Przy budowie statku parowego, który pływa na trasach transatlantyckich, Brunel zastosował wiele nowatorskich rozwiązań, jak choćby stalowy kadłub czy napęd śrubą zamiast kół łopatkowych. Z portu można podziwiać wiktoriańskie domy pomalowane na pastelowe kolory, które stały się jednym z ikon krajobrazu miasta. Jednym z landmarków Bristolu jest most dla pieszych Pero. Nazywany jest na cześć niewolnika, który mieszkał w Bristolu. Jest to znane miejsce spotkań, a także pozostawia się tutaj kłódki miłości. Jedną z ważniejszych ulic w centrum jest King Street. Historia jej sięga XVII wieku. Znajduje się tu wiele starych kamienic i pubów. Queen Square, otoczone brukowanymi ulicami, jest parkiem, który został zaprojektowany na początku XVIII wieku. Obecnie jest miejscem nie tylko odpoczynku, ale także różnych imprez na świeżym powietrzu, m.in. koncertów czy występów teatralnych. Na środku placu znajduje się rzeźba. Przedstawia ona Williama III Oranskiego, króla Anglii i Szkocji. Jestem przy Queen Square. Jest to piękny square w Bristolu, przy którym znajduje się budynek, w którym ponad 200 lat temu znajdowała się amerykańska ambasada. W miejscu tym w roku 1797 przebywał Tadeusz Kościuszko, skąd udał się w podróż do Ameryki. Za mną możecie Państwo zobaczyć katedrę w Bristolu. Jej budowa została zaczęta w wieku XII. W następnych wiekach ten obiekt był wiele razy przebudowywany. Jak widać, cechuje się głównie stylem neogotyckim, czyli największa przebudowa była w wieku XIX. W pobliżu katedry bristolskiej znajduje się urząd miasta zaprojektowany w latach 30. XX wieku i wybudowany po II wojnie światowej. Co ciekawe, na dachu budynku znajdują się rzeźby jednorożców, a przed ratuszem zaprojektowany został zbiornik wodny przypominający fosę.
Mogą teraz Państwo zobaczyć główny plac miasta, pod którym znajduje się rzeka. W 2020 roku obalono tutaj pomnik Edwarda Colstona w ramach ruchu Black Lives Matter. Był on handlarzem niewolników, ale także filantropem. Będąc w Bristolu, założyłem wiele akcentów związanych z jego nazwiskiem, co świadczy, że zrobił on dużo dla miasta. Z Bristolu pochodzi słynny graficiarz Banksy, który w swoich pracach porusza kwestie polityczno-społeczne. Znajduje się tutaj kilka jego dzieł. Nieopodal ratusza można zobaczyć tak zwanego wiszącego kochanka.